Testowałem w życiu bardzo dużo systemów do e-bike'ów. I powiem Ci wprost, na dzień nagrania tego materiału to jest według mnie najlepszy na świecie silnik do e-bike'ów. Kropka. Jest lekki, bardzo mocny, ultra cichy i wspomaga bardzo naturalnie. Świetnie ciągnie od dołu, ma bardzo dobry zasięg i daje dużą kontrolę nad tym, co robi rower. Cały system nie jest jeszcze idealny i ma kilka rzeczy do dopracowania. Przez ostatnie 4 tygodnie intensywnie testowałem go w różnych warunkach. W tym materiale pokażę Ci cały system Maxon RS. Silnik, baterie, ekstender, ładowarki, sterowanie i moje realne wrażenia z jazdy. Bez marketingu. Jedziemy. Zacznijmy od najważniejszego. Od silnika. Bo to właśnie on robi tutaj największą robotę. Maxon RS. Jaką masę ma ten silnik? Dokładna masa jednostki napędowej wynosi 2197 gramów. I to jest naprawdę mało, jak na to, co ten silnik potrafi. Czy silnik jest mocny? Tak. Maksymalny moment obrotowy to 90 Nm, a moc 620 W. I to w zupełności wystarcza do bardzo dynamicznej jazdy. Ten silnik dobrze wspomaga już od niskiej kadencji i równie dobrze radzi sobie przy bardzo wysokiej. Nie ma tutaj żadnego momentu, w którym się budzi. Działa równo i przewidywalnie w całym zakresie. Dokładnie tego oczekuję od dobrego silnika. To jest jego ogromna zaleta. Ma masę lekkich jednostek, a osiągi dużo większych systemów. Maxon podaje też sprawność całej jednostki razem z przekładniami na poziomie 85%, czyli bardzo mało energii z baterii marnuje się na ciepło. Czy Maxon, mało znana w rowerówce firma, ma doświadczenie w produkcji silników? Oczywiście, mają niesamowite doświadczenie. To firma, która od lat specjalizuje się w produkcji bardzo zaawansowanych silników elektrycznych. Ich silniki pracują w medycynie, w robotyce, a nawet w technologiach kosmicznych. To nie jest firma znikąd. Czy ten silnik jest produkowany w Azji? Oj nie. Każdy silnik Maxon RS jest produkowany w Szwajcarii, w siedzibie firmy w Zachseln. Jaką budowę ma ten silnik? U góry mamy elektronikę, niżej silnik 36 V, a pod nim przekładnię planetarną i kątową. Do tego sprzęgła, uszczelnienia i czujniki. Wszystko bardzo ciasno upakowane w małej obudowie. Czy w silniku jest olej? Nie. Pod tym korkiem przypominającym korek oleju jest dużo wysokiej jakości smaru. I co ciekawe, jak na przebieg 2300 km, ten smar wygląda bardzo czysto. Czy jednostka napędowa generuje opór przy jeździe bez wspomagania? Tak, każdy silnik generuje opór i tutaj nie jest inaczej. Ten opór na korbach wynika m.in. z ciasnych uszczelnień, które zabezpieczają wnętrze przed wodą i brudem. Jak silnik jest zamontowany do ramy? Montaż odbywa się za pomocą 4 śrub. Jedna z tulejek z gwintem na silniku jest ruchoma, aby nie generować naprężeń na ramię roweru. Silnik jest bardzo wąski, więc można osiągać super mały Q-faktor, czyli odległość od zewnętrznych powierzchni korb. Producenci mogą niemalże całkowicie zabudować ten silnik ramą, dzięki czemu rower może wyglądać jak analog. Zauważ, że w okolicy suportu silnik jest bardzo mały, dzięki czemu producenci rowerów mogą projektować ramy z krótkim tyłem, dzięki któremu rower jest zwrotny. Można również głębiej wsunąć sztycę regulowaną oraz nisko zainstalować damper w przypadku rowerów z pełnym zawieszeniem. Dlaczego w silniku nie ma gniazd, tylko wystają z niego 2 kable? Ponieważ tak to sobie Szwajcarzy wymyślili. Jeden kabel, ten grubszy, służy do połączenia silnika z baterią. Drugi służy do podłączenia czujnika prędkości tylnego koła. Maxon stosuje wysokiej jakości, wodoszczelne, pyłoszczelne i odporne na wibracje konektory od firmy Chogori. Ja bym wolał mieć na silniku gniazda. Później Ci powiem dlaczego. Czy ten silnik o tak wybitnym stosunku momentu obrotowego do masy będzie żywotny?
To jest druga generacja silnika Maxon. Pierwsza, którą testowałem w roku 2023, zasłynęła z bezawaryjności. Ale ten silnik jest dużo mocniejszy od poprzednika. Maxon deklaruje, że w RS zastosowano najwyższej jakości materiały i wysoką jakość wykonania. Producent twierdzi, że silnik przeszedł bardzo dużo testów i ma być trwały oraz dobrze uszczelniony. Liczę, że ten rower zostanie u mnie na dłużej i przetestuję go w legendarnym polskim błocie. Jeżeli da się go popsuć, to dobrze trafili. Ja od dziecka jestem wybitnym psują i chętnie podejmę się tego zadania. Porozmawiajmy o akumulatorze. Jaką wartość energii ma bateria w testowanym przeze mnie rowerze? W tej karbonowej ramie kanadyjskiej marki Spheric mam zamontowaną baterię o pojemności 400 Wh. Jaka jest jej masa? Dokładna masa to 1997 gramów. Mam małe zastrzeżenie do działu marketingu firmy Maxon. Na stronie internetowej jest napisane, że masa baterii to 1,8 kg, a jest 2 kg. Jest napisane, że masa silnika to 2 kg, a realnie na wadze jest 2,2 kg. Jest napisane małym drukiem, że masy produktów są zaokrąglone. Ja rozumiem, że można zaokrąglić masę o 15 gramów, ale o 200 gramów to już jest lekka przesada. Tak czy siak, to nadal lekka 400. Gęstość energetyczna to 200 Wh na kilogram. Bardzo dobry wynik. Czy obudowa baterii jest metalowa? Tak, bateria wygląda bardzo solidnie i ma aluminiową obudowę. W środku znajduje się 20 ogniw 21700. Czy bateria też produkowana jest w Szwajcarii? Nie. Bateria 400 Wh i range extender 250 Wh produkowane są dla Maxona w Azji. I nie mam z tym problemu, bo Azja od dawna produkuje bardzo dobre baterie. Na baterii jest ciekawy napis, że rated capacity wynosi 340 Wh, a nie 400. A poniżej, że nominal capacity 400 Wh. Czy w związku z tym ta bateria zapewnia solidny zasięg? Tak, zasięg jest bardzo dobry, a dokładne wyniki pokażę za chwilę. Czy Maxon ma w planach większą baterię? Tak, jest już gotowa bateria 600 Wh. Niebawem otrzymam ją na testy. Maxon obiecuje masę 2,8 kg. Czy baterię można łatwo zdemontować? Niestety nie. Maxon na chwilę obecną zaprojektował swój system tak, aby bateria była na stałe zintegrowana w ramie. Dla wielu użytkowników to będzie spory problem. Ja jestem fanem łatwo wymiennych baterii. Baterie mają wbudowane inserty z gwintem M5 dla pionowej i poziomej orientacji baterii w ramie. Dlaczego z baterii wystaje tyle kabli? Już tłumaczę. Ten krótki łączymy z portem ładowania w ramie. Ten długi z silnikiem. Tym małym możemy zasilić tylną lampkę. A ten mały? Zgadłeś, możemy nim zasilić przednią lampkę. Ostatni z kabli łączymy z kontrolerem na ramię. Kable są długie i sztywne i jest trochę zabawy, aby upchać je w ramię. Wolałbym krótsze. Czas na kontroler. Czy kontroler jest nowoczesny? Jest nowoczesny, ale wygląda dość staroświecko. Na pewno jest bardzo minimalistyczny. Jakie ma funkcje? Możemy nim uruchomić system. Możemy zmieniać tryby wspomagania. Są dostępne 4. 3 wspomagające i 1 niewspomagający. Tryb OFF. Diody wskazują nam stan naładowania naszej baterii. Komunikują ewentualne błędy systemu. Czy fakt podłączenia range extendera. Czy kontroler wysyła dane i łączy się z komputerami rowerowymi? Całe szczęście tak. Kontroler ma łączność Bluetooth i łatwo paruje się z Garminem i zaskakująco dobrą Sigmą. Na komputerku widzimy stan baterii, kadencję, naszą moc z nóg, włączony tryb wspomagania itd. Czy Maxon pracuje nad nowszym kontrolerem? Tak, chwalą się nim na stronie internetowej. Będzie kolorowy, dotykowy, ładny i nowoczesny. Kiedy dostępność? Wkrótce. Manipulator.
Czy manipulator na kierownicy jest fajny? Tak, jest bardzo fajny i cały aluminiowy. Ma dwie funkcje. Tryb mocniejszy, tryb słabszy. Dokładnie taki manipulator był w pierwszym systemie Maxona i w praktyce okazał się bezawaryjny. Czy dostępna jest funkcja wspomagania pchania, czyli tak zwany walk? Nie wiem, być może jest, ale ja nie potrafię jej włączyć. Jeśli wiesz, jak to zrobić, proszę daj znać w komentarzu. Czy manipulator jest bezprzewodowy? Nie, jest przewodowy, a dokładniej mówiąc to nawet dwuprzewodowy. Przewody z manipulatora łączymy z przewodami z kontrolera. Teraz czas na range extender. Jaką ma masę? Masa wydłużacza zasięgu wynosi dokładnie 1607 gramów. Jaką ma pojemność? Według mnie optymalną, klasyczne 250 Wh. Dobry kompromis masy i pojemności. Czy możemy ładować go na rowerze? Niestety nie. Orientacja gniazda jest taka, że kabel ładowarki jest w kolizji z ramą. Czy łatwo go wyjąć? Tak, Maxon fantastycznie zaprojektował koszyk na bidon i extender. Koszyk jest wykonany z kompozytów, jest lekki i sztywny. Doskonale i pewnie trzyma się w nim bidon na wodę. Świetnie pasuje do niego extender, który powinniśmy unieruchomić za pomocą gumowej opaski. Do ekstremalnej jazdy polecam przypiąć go paskiem od feedlocka, który totalnie unieruchamia extender w koszyku. Czy silnik może być zasilany tylko extenderem? Nie. Jeżeli bateria główna Ci się rozładuje, to system się wyłączy, nawet jeśli extender będzie w pełni naładowany. Extender działa jak powerbank i potrafi doładować Twoją rozładowaną główną baterię. Testowałem to i jeżeli zależy Ci na maksymalnym zasięgu, najlepiej ruszać z naładowaną baterią główną i extenderem. Podczas jazdy obie baterie będą równomiernie rozładowywane. Czy extender jest solidny? Tak, jest świetnie wykonany. Ma mocną aluminiową obudowę i zintegrowaną gumową klapkę chroniącą gniazdo. Mamy też przycisk do włączania extendera oraz diody sygnalizujące stan naładowania. Przejdźmy płynnie do ładowania. Jakie mamy dostępne ładowarki? Do wyboru są dwie. Jedna to bardzo mała i lekka ładowarka 2A. Druga to większa i cięższa 6A. Jej masa to według specyfikacji technicznej 700 gramów. Ups, znowu marketingowcy zaokrąglili. Czy każdą baterię możemy ładować tym fast chargerem? Każda bateria ma BMS, więc sama przyjmie odpowiedni dla niej prąd ładowania. Dla 400 Wh to maksymalnie 4,5 A, dla 600 6 A, a dla extendera 3 A. Jestem szczęściarzem i mam w posiadaniu dwie ładowarki. Ładuję tego sferika dwoma ładowarkami naraz. 4,5 A baterię główną i 2 A range extender. Czy system Maxon RS jest wydajny energetycznie? Tak, bardzo wydajny. Przyjęło się, że dobry silnik potrafi zrobić około 200 metrów przewyższenia ze 100 Wh energii na dużej mocy. Założyłem do roweru dwie ciężkie opony DH Casing z miękką, generującą bardzo duże opory toczenia mieszanką Max Grip. Opony napompowałem do ciśnienia 1,3 bara i wykonałem test zasięgu. Jeździłem tylko na maksymalnym wspomaganiu. Miałem do dyspozycji 650 Wh w dwóch bateriach. Liczyłem, że zrobię 1200 metrów w pionie, a zrobiłem solidne 1400 metrów przewyższenia. Jeżeli zredukujesz wspomaganie, to przewyższenia grubo ponad 2000 metrów w pionie są jak najbardziej realne. Zwłaszcza, że rowery na systemie Maxon są bardzo lekkie. Oglądasz ten film i możesz pomyśleć, dobry system, ale czy idealny? Nie, bo nie ma systemów idealnych. Dlaczego więc powiedziałem na początku filmu, że to najlepszy silnik na świecie? Odpowiedź jest prosta. Nie znam innego tak cichego silnika jak Maxon RS. Nawet na pełnej mocy jest ledwo słyszalny. Na zjazdach absolutnie nic w tym silniku nie grzechocze.
Dźwięk sprzęgła jest fenomenalny. Moc 620 W i moment 90 Nm jest wystarczający, aby nadążyć za kumplami na grubych i tłustych e-bajkach. Wspomaganie jest naturalne, przewidywalne i łatwe do opanowania nawet na najmocniejszych trybach. Ten rower o skoku 180 mm na przodzie, 160 na tyle, na aluminiowych kołach, na bardzo ciężkich oponach do downhillu, z pedałami i z koszykiem na bidon, gotowy na najtrudniejsze trasy na świecie, ma masę jedynie 20 kg. Ta maszyna jeździ fenomenalnie. Uwielbiam ten rower. Uwielbiam ten silnik. Na koniec 2 słowa o aplikacji. Czy aplikacja jest tak zaawansowana jak u konkurencji? Aplikacja jest funkcjonalna. Pozwala dopasować moc wspomagania. Ostatnio dodali suwak pozwalający regulować zachowanie silnika. Neutral jest łagodny i daje doznania jak podczas jazdy na rowerze analogowym, a shuttle jest jak wyciąg, czyli nawet przy lekkim pedałowaniu silnik bardzo mocno wspomaga. Czy to silnik do wygrywania zawodów dla e-bajków? To wszystko zależy od rowerzysty. Z pewnością dobry rider może na nim wygrywać odcinki zjazdowe. Na bardzo stromych odcinkach podjazdowych są silniki, które będą mocniejsze. Jak to w życiu bywa, nie można mieć wszystkiego. Życie to sztuka kompromisów. Rowery do mnie przychodzą na testy, robię materiał, a potem je oddaję. To jedna z tych nielicznych maszyn, które najchętniej zostawiłbym u siebie na stałe. Zrobię wiele, żeby przekonać Maxona, aby ten rower został w Polsce, w Krakowie, na długodystansowe testy systemu. Wiesz, że dużo jeżdżę. Jeżeli spotkasz mnie w lesie, to śmiało zagadaj. Chętnie dam ci się przejechać tym rowerem. Jeżeli materiał ci się spodobał, to proszę skomentuj, daj lajka, zasubskrybuj kanał, bo to będzie dla mnie realne wsparcie w rozmowach ze szwajcarską firmą Maxon. A ten kocur, co tak lata na moim filmie, to 18-letni Bartek Kusiak. Linki na jego socjale w opisie. W opisie podałem też namiary na firmy rowerowe, które produkują rowery na fenomenalnym systemie Maxon RS. Do następnego. Z prądem. Hej. Dobre wideo wyszło. Jestem zadowolony.